Cześć, siemano, dzisiaj mam nowość od Kukirin, hulajnogę, która ma szansę stać się hitem w tym sezonie. A dokładnie mowa o modelu G2 Master. Jest to taki pośredni model pomiędzy G2 Max, która ma jeden silnik, a G3 Pro, która ma dwa silniki po 1200 W. Tutaj mamy dwa silniki po 1000 W, a co mamy w pudełku? Zapraszam do oglądania. Dobra, zacznijmy oczywiście od rozpakowania. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy w środku. Ja hulajnogę standardowo mam z geekbuying.pl. Dostałem ją z polskiego magazynu i w sumie od czasu wysyłki szła ona do mnie 3 dni, więc no, zamawiając ją w Polsce nie ma problemu. Tutaj szybka jest wysyłka. To jest zdecydowanie na plus w geekbuying. No i też jest duży plus, że mają oni jedną z najlepszych cen na tą hulajnogę. Aktualnie ona kosztuje u nich na stronie 3999 zł, ale w komentarzu znajdziecie też kupon, który będzie zbijał tą cenę poniżej 3800, więc to jest kupon specjalnie dla Was. Wydaje mi się, że w tej cenie jest ona bardzo dobrym wyborem. A tutaj pudełko standardowo też jest dobrze zabezpieczone, bo mamy jedno pudełko, w którym jest kolejne i teraz musimy je rozpakować. Zaraz zobaczymy, jak tutaj dalej wszystko jest zapakowane. No i po otwarciu tego drugiego pudełka ukazują nam się już steropiany, które zabezpieczają całą hulajnogę. Z tego, co tutaj widzę, to też mamy zabezpieczenie do hulajnogi. Jest to taka blokada, bo nie mamy tutaj stacyjki. No i jest tu też właśnie taka uprząż, dzięki której możemy zabezpieczyć na hulajnogę, tak aby nikt nam jej nie ukradł. Ale zaraz do tego jeszcze też przejdziemy, zobaczymy. Tutaj poza samą hulajnogą, z tego co widzę, tak, jest pompka, w razie czego, żeby móc awaryjnie napompować sobie hulajnogę. Jest też standardowo dla Chińczyków multitool, dzięki któremu tutaj możemy wszystko poskręcać. Z tej strony jest jeszcze kartonik, tutaj powinna być ładowarka 2A. No i z tą ładowarką, z tego co się orientuję, co wyczytałem na stronie, hulajnoga ma być ładowana od zera do pełna w 10-11 godzin, więc trochę to jest sporo, no ale mamy tutaj też niemałą baterię. Ma ona 20,8 Ah. Dobra, ale może gadanie później, a teraz jeszcze czas na wyciągnięcie samego sprzętu. Ściągamy tutaj wszystkie te zabezpieczenia steropianowe. To odkładamy na bok. Tutaj mamy kierownicę, która teraz jest odczepiona, no ze względów na transport, więc ją musimy tu przesunąć na bok. Tak samo wyciągamy tutaj ten steropian, który blokuje całą sztycę. Steropian z tyłu i ukazuje nam się cała hulajnoga. Teraz może, dopóki jest jeszcze to wszystko w pudełku, to zmontujemy kierownicę, żeby ona od razu też była na sztywno. Ściągamy tą blokadę i skręcamy, aby wszystko było tutaj porządnie złożone. Do skręcenia kierownicy potrzebny jest nam ten multitool, który mamy w zestawie, więc bieramy odpowiedni imbus, rozkręcamy tutaj te śruby i zaraz będziemy montowali samą kierownicę. Ok, 4 śrubki mam już odkręcone, więc teraz czas tutaj na zamontowanie kierownicy. Ustawiamy ją sobie tak, aby była dla nas pod odpowiednim kątem. No i teraz z powrotem wszystko skręcamy. No dobra, tak już mamy wszystko złożone, przynajmniej tutaj przy kierownicy, to teraz czas na jej wyciągnięcie. Sama hulajnoga do najlżejszych nie należy, ma jakieś 32-33 kg. No jak widzicie, prezentuje się no i widać, że jest to następca G2 Max, bo jej budowa jest praktycznie identyczna z małymi udoskonaleniami. Tutaj jeszcze mamy stopkę, która też jest zabezpieczona, więc to zabezpieczenie od razu też ściągnijmy. Wszystko zaraz tutaj trzeba posprzątać. Teraz skupmy się na samej hulajnodze. Tak jak mówiłem już na wstępie, hulajnoga nie ma stacyjki, więc dla jednych to będzie minus, no ale umówmy się, ona też dużo tutaj ta stacyjka nie daje, no bo łatwo sobie ją wziąć i zabrać, tak, jeżeli ktoś by naprawdę chciał. Dlatego jak chcecie nią na przykład jeździć do sklepu i ją zostawiać, to polecam albo używać
tego tutaj mocowania, co jest już w zestawie, albo dokupić coś mocniejszego, porządniejszego. Wtedy możecie śmiało je przyczepiać do słupka czy do czegoś za oponę. No i będziecie mieli wtedy już 100% pewność, że no chyba, że ktoś przetnie albo wytnie słup, tak, to wtedy będzie mógł ją zabrać. Tutaj jeżeli chodzi o budowę, tak na pierwszy rzut oka, no to mamy fajne, wygodne uchwyty. Cały osprzęt jest też, widzę, lepszej jakości niż w G2 Max. Tutaj mamy kciukową manetkę. Jest przycisk do uruchamiania, ale uruchamianie będzie za chwilę. Tutaj jest haczyk, który służy do złożenia i zablokowania hulajnogi, ale też śmiało może służyć nam na przykład jako haczyk na zakupy. Możemy tutaj powiesić sobie torbę. Na plus jest to, że mamy tutaj 3 poziomy regulacji. Teraz hulajnoga jest najwyżej, jak tylko może być. Ale teraz tak, ściągam blokadę i jak jesteście niżsi, śmiało możecie tutaj sobie opuścić tą hulajnogę, więc dla osób młodszych też jest to jak najbardziej na plus. No a że mamy tutaj dwójniki, to hulajnoga na zapas, tak po prostu jak ją kupicie, dziecko może jeździć na przykład na start, jak jeszcze nie do końca umie, na jednym silniku, a później śmiało może dołączać drugi i wtedy mamy większą moc, większą frajdę z jazdy. No tutaj na razie trochę to wszystko skrzypi, ale zaraz będziemy testować. Jeżeli chodzi o opony, mamy tu opony z przodu i z tyłu 10-calowe. No i są to takie opony idealne zarówno do miasta, ale także w teren dzięki swojej budowie. Amortyzacja jest hydrauliczna z przodu i z tyłu. I jeżeli chodzi tutaj o sztywność tej hulajnogi, no to na razie powiem Wam, że no jest dosyć sztywna, ale zaraz ją uruchomimy, przejdziemy się, zobaczymy jak to wszystko tutaj będzie wyglądało, czy oddaje, czy będzie nas wybijała do góry. To, co mi się nie do końca podoba, to trochę ten błotnik, bo wydaje mi się, że tutaj przez tą szczelinę będzie leciało na nas błoto. Mamy tu z tyłu wygodny podnóżek, więc jak lubicie jeździć w ten sposób, no tak mi się też wydaje, że jest najwygodniej, czyli opierając się jedną nogą z tyłu, no to tutaj śmiało tak w takiej pozycji można jeździć. Nowa też jest tutaj ta blokada, żeby rozkręcić i złożyć hulajnogę, musimy ją najpierw odkręcić. Później odciągamy tę blokadę z boku i dopiero możemy składać naszą hulajnogę. No i później wystarczy ją złożyć, zakładamy tutaj tę dźwignię i możemy ją sobie wygodnie przenosić. No i tak jak mówiłem, nie jest najlżejsza, ale też nie jest taka ciężka jak na przykład testowany w tamtym roku Duo 3, które ważą ponad 50 czy tam w granicach 50 kg. Złożenie to wyprostowanie. Tutaj wszystko wskakuje i musimy tylko skręcić, aby nam się dobrze trzymało. Teraz tutaj bardziej z bliska możecie zobaczyć sobie, jak wygląda osprzęt. Ja tutaj ściągnę od razu tą folię z ekranu, która nam jest teraz niepotrzebna. No i czas na pierwsze uruchomienie. Przyciskamy tutaj przycisk i jak widzicie, od razu nam się wszystko podświetliło. Ekranik jest w sumie bardzo zbliżony do tego, co mieliśmy w G2 Pro czy G2 Max. Tutaj mamy przycisk od zmieniania trybów. Standardowo mamy tryb jednego silnika. Jedno przyciśnięcie przełącza nas na 2 silniki. Aby przełączać się pomiędzy trybami jazdy, musimy przycisnąć delikatnie przycisk od włączania. Jak widzicie, mamy tutaj drugi tryb. Teraz mamy trzeci tryb i przyciskając ponownie z powrotem mamy tryb pierwszy. Tutaj mamy przebieg hulajnogi, tu jest oczywiście stan naładowania oraz licznik. Zaraz zobaczymy, czy te deklarowane przez producenta 60 na godzinę będzie tutaj osiągalne, ale to za chwilę. Przechodząc jeszcze na stronę lewą, tutaj mamy przycisk od włączania świateł. To Wam pokażę też zaraz, bo mamy tutaj światła dookoła, do tego są jeszcze kierunkowskazy, które możemy tutaj sobie wciskać i wtedy mamy sygnalizację, który kierunek nam się świeci. I jest też klakson, który brzmi głośno, donośnie. Teraz możecie zobaczyć z bliska, jak tutaj wygląda te dodatkowe oświetlenie. Kierunki mamy z lewej, z prawej, z przodu i z tyłu. Teraz zobaczycie, przyciskając kierunek, on tutaj nam tak fajnie miga, więc na pewno na plus tutaj jest większa widoczność. No i z boku mamy też podświetlone logo Kukirin,
które z tego, co już przynajmniej na pierwszy rzut widzę, to na chwilę obecną standardowo nie da się wyłączyć, czyli mamy te oświetlenie z przodu i musi być ten pasek, bo jak wyłączy światło, to wyłącza się zarówno LED i oświetlenie. Prawdopodobnie trzeba to zmienić po prostu w ustawieniach programistycznych, ale standardowo dłuższe przytrzymanie nic tutaj nie zmienia, więc mamy tę opcję, czyli albo świeci się całość, albo wyłączamy wszystko. Sam podest też jest spory. Ja mam rozmiar buta 45, no i jak widzicie komfortowo, no tutaj bokiem delikatnie stopa mi wystaje, ale wygodnie mogę się bokiem ustawić. Jedna noga z tyłu, druga tutaj z przodu i mam jeszcze sporo miejsca. Co prawda pogoda nas nie rozpieszcza, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić już tą hulajnogę. Ja zakładam kask i zaraz zobaczymy, jak się ona będzie sprawdzała. Jeżeli jesteście zainteresowani takim kaskiem, to podlinkuję go Wam też w opisie. No dobra, pierwszą jazdę mam za sobą. Z tego co widzę, no to na razie muszę tą hulajnogę podładować, bo już tutaj jak tylko ruszam, to pokazuje mi praktycznie zerowy stan, więc trzeba jeszcze sprawdzić tą baterię, bo no tak jak przyszła, tak ją tylko uruchomiłem, nie była jeszcze ładowana. Naładuję na maksa, wtedy będziemy sprawdzać prędkość maksymalną. Dzisiaj udało mi się tutaj osiągnąć jakieś tam 46-47 na godzinę, ale też jest ślisko, więc wolałbym nie ryzykować. Jeżeli chodzi o budowę, no to jest to taka właśnie wypośrodkowana hulajnoga, bo jak miałem wcześniej tego Duotsa czy Laoti, tamte to są naprawdę klocki duże. Potrafią się rozpędzić dosyć szybko i mają dużą prędkość, ale to też nie jest hulajnoga dla wszystkich. A to wydaje się być takim urządzeniem dla osób, które miały już jakieś tam Xiaomi G2 Pro, a brakuje im jednak tej mocy. Tutaj zdecydowanie już od startu mamy te szarpnięcie, więc no, jest na pewno mocniejsza. Ja biorę się za jej testy, mam nadzieję, że niedługo będzie trochę lepsza pogoda, żeby można było na niej pośmigać. Na pewno polecę trochę w teren, pojeżdżę po mieście, zobaczymy jak ona będzie tutaj w tym cyklu mieszanym się sprawdzała. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu, postaram się na wszystko odpowiedzieć, ewentualnie zawrzeć to w recenzji. Dzięki za oglądanie i do następnego.